Wyobraź sobie, że masz 30 000 złotych i chcesz kupić SUV-a. Coś, co daje poczucie większego auta. Łatwo nie będzie, bo w tym budżecie zaczyna się prawdziwa dżungla. Za tą kasę masz dziesiątki modeli, setki ogłoszeń i jeszcze więcej pułapek. Skrzynie CVT, diesle, wystukane zawieszenia i sprzedawców, którzy mówią mi jedno, a auto, które ci się podoba, mówi drugie. Dlatego dziś pokażę wam 5, moim zdaniem, najlepszych SUV-ów, które można kupić do plus minus 30 000 złotych. Jesteście ciekawi co to za modele? No to łapka w górę. Gotowi? Subik kliknięty? No to zaczynamy. A zaczniemy sobie od samochodu, który jest chyba najbardziej kompletnym wyborem w tej cenie. Takim, który działa, który robi dokładnie to, czego od niego oczekujesz. Nissan Qashqai pierwszej generacji. Jest to samochód, który istnieje w świadomości polskiego kierowcy jako legenda miejska. Bo każdy go widział, każdy nim jeździł, albo przynajmniej zna kogoś, kto nim jeździ. To nie jest przypadek ani moda, to jest po prostu pierwszy SUV w tym budżecie, który realnie działa jak SUV. Bez udawania i bez kompromisów. Kiedy mówimy o Qashqaiu i budżecie w okolicach 30 000 złotych, to najczęściej mówimy o pierwszej generacji. Modelach z lat mniej więcej 2007-2013. I to jest idealne pole do manewru, bo w tym budżecie znajdziesz egzemplarze z sensownym przebiegiem, sensowną historią i bez większych niemiłych niespodzianek. Oczywiście, jeśli umiesz patrzeć. Qashqai w tym segmencie robi jedną rzecz lepiej niż większość konkurentów. Daje ci poczucie, że to jest SUV i że wiesz, do czego służy SUV. Wsiadasz wyżej niż do zwykłego hatchbacka. Masz bardziej pionową pozycję za kierownicą. Przed sobą widzisz znacznie więcej i to naprawdę ma znaczenie. Przynajmniej kiedy jedziesz przez miasto, przez rondo albo próbujesz zaparkować w zatłoczonym miejscu. Pod maską najczęściej spotkasz dwie konfiguracje, które są sensowne. Pierwsza to benzynowy 1.6. Jest to taki silnik, który nie powali cię osiągami, ale działa. Nie ma turbodramatu, nie ma dwusprzęgła, które może się kaprysić. Nie ma rzeczy, które mogłyby cię nagle niemiło zaskoczyć. To jest po prostu motor, który jeździ i robi swoje. Spala w okolicach 8-9 litrów w cyklu mieszanym. W mieście oczywiście bliżej dychy, ale znowu w trasie znacznie mniej. Jeśli rzecz jasna dasz mu do tego przestrzeń. I wiesz co jest najlepsze? Przy regularnych przeglądach i dobrym serwisowaniu ten silnik naprawdę wiele znosi. Druga opcja to diesel, najczęściej 2.0 DCi. I uwaga, bo tu są dwa oblicza. Jak trafisz egzemplarz z pełną historią serwisową, wiesz co było robione, rozrząd wymieniony, zgodnie z harmonogramem, DPF czyszczony albo usunięty w sensowny sposób i auto zawsze miało lany olej o odpowiedniej jakości, to serio warto. Bo Qashqai z dieslem potrafi palić 5,5-6 litra i to jest magia. Ogromny zasięg, komfort i wysoki prześwit. Tylko pamiętaj, auto zawsze wybieraj z głową. Na Otomoto za mniej więcej 26-30 tysięcy widać egzemplarze z lat 2008-2012 w wersjach wyposażenia, które naprawdę mają sens. To nie tylko golasy, ale auta z klimatyzacją, tempomatem, sensownymi felgami i takim wyposażeniem, które powoduje, że chcesz krzyczeć za każdym razem, gdy tylko wsiadasz do auta. Ceny? Takie faktyczne przykłady z rynku pokazują, że Qashqai z niskim przebiegiem i sprawdzoną historią serwisową kosztuje właśnie w okolicach 28-30 tysięcy. Czasem troszeczkę więcej, ale wiadomo, że kupując auto zawsze można coś urwać. Qashqai jest jak dobre narzędzie. Nie spodziewaj się po nim dramatów w stylu o nie, znowu check engine, ciekawe co tym razem, ani innych tego typu jaj. Oczywiście nie jest to auto luksusowe, nie ma premium feelingu, jak na przykład Audi A3, nie ma lekkości prowadzenia co Mazda czy Golf, ale jeżeli chcesz SUV-a, który w budżecie do 30 tysięcy po prostu nie robi dramatu i sprawdza się w realnym użytkowaniu, to Nissan Qashqai pierwszej generacji jest absolutnym królem tej kategorii. Qashqai to jest auto, którego ludzie nie sprzedają szybko.
Egzemplarze, które są zadbane, trzymają cenę i ludzie trzymają je latami, bo po prostu działają. To jest najlepszy taki ogólny SUV do 30 000. Jeśli więc szukasz samochodu, który zrobi co chcesz i cię nie zawiedzie, śmiało. Drugie auto to Japończyk. Taki samochód, który zawsze stoi trochę w cieniu, bo ludzie patrzą na Qashqai'a, patrzą na Hyundai'a, patrzą na CR-V, a jego pomijają. Mitsubishi ASX. On stoi sobie i robi swoje. I wiesz, co jest w tym najlepsze? On nie krzyczy, nie błyszczy, ale zwyczajnie działa. To jest auto, które po prostu nie przeszkadza, a w świecie kompaktowych SUV-ów za 30 000 to jest więcej warte niż niejedno logo premium. ASX to taki kompakt, który łączy przestrzeń, ergonomię i rozsądne koszty. I to nie jest mały SUVik, który wygląda fajnie na zdjęciu. To jest samochód, który w realnym życiu jest obszerny, wygodny i praktyczny. Z przodu masz miejsce jak w większych autach. Z tyłu nie musisz się składać jak origami. A bagażnik standardowo dużo lepszy niż w wielu konkurentach w tej klasie. To auto, którym spokojnie możesz robić zakupy, jechać na wakacje, wozić rodzinę i nie zastanawiać się, czy ja tu zmieszczę walizkę? Pod maską w ASX, tak jak w wielu autach tej generacji, dominują dwa silniki, które mają sens. Pierwszy to 1.6 benzyna. To jest konstrukcja, która nie wymaga ciągłego dolewania oleju. Jak się ją dobrze serwisuje, to żyje długo i bez dramatów. Oczywiście nie poleci jak rakieta, ale do codziennej jazdy w zupełności wystarcza i często okazuje się mniej problemowa niż niektóre turbodoładowane jednostki w nowych SUV-ach. Drugi to 1.8 benzyna, która daje Ci trochę więcej wigoru. Nie jest to oczywiście wynik hot hatcha, ale jak chcesz silnik, który poczuje się lepiej na trasie i nie martwić się, że 1.6 troszkę się męczy przy wyższych prędkościach, to jest to. I co najważniejsze, ASX w przeciwieństwie do wielu crossoverów z tej epoki nie ma tendencji do neurotycznych problemów DSG, DCT albo turbokaprysów. Jeśli ktoś dbał o rozrząd, trzymał olej i robił podstawowe przeglądy, to auto po prostu jeździ prosto i bez komplikacji. Na Otomoto w granicach 25-30 tysięcy złotych bardzo często znajdziesz zadbane ASX-y z roczników 2011 do 2015. Często z pełnym wyposażeniem, czyli klima automatyczna, tempomat, czujniki parkowania, sensowne audio, felgi aluminiowe. Często te auta mają przebiegi, które dla mnie są akceptowalne, rzędu 140-200 tysięcy. I jak spojrzysz na historię serwisową, to te samochody potrafią być w bardzo dobrym stanie technicznym. A druga strona medalu? Szczerze, ASX ma też swoje minusy. Po pierwsze, to nie jest auto, które zachwyca prowadzeniem. W mieście jest neutralne, ale na szybszej trasie potrafi być bardziej uciążliwe niż Qashqai czy na przykład Focus. Zawieszenie jest komfortowe, ale nie sportowe. I to trzeba przyjąć do wiadomości, bo jeśli szukasz SUV-a, w którym poczujesz się jak w samochodzie segmentu C, no to tutaj tego nie znajdziesz. Po drugie, elektronika w starszych egzemplarzach bywa kapryśna. Nie ma tu cudów, nie ma super rozbudowanego systemu pokładowego. I czasami jak zajrzysz pod maskę lub do paneli, to widzisz rozwiązania, które powstały jeszcze w erze sprzed smartfonów. Ale z drugiej strony to jest część tego, co sprawia, że ASX jest prostszy w naprawach. Mniej gadżetów oznacza mniej rzeczy, które mogą odmówić posłuszeństwa. Porównując do Qashqai'a, to Qashqai jest bardziej popularny i ma trochę lepsze prowadzenie oraz większą społeczność serwisową. Ale ASX często jest tańszy w zakupie przy podobnym stanie, łatwiej znaleźć konkretne wyposażenie i w tej samej cenie jest często troszkę bardziej dopieszczony, nazwijmy to. Dla mnie ASX to taki cichy bohater tej listy. Nie robi hałasu, nie błyszczy jak flagowiec, ale robi robotę, której od SUV-a po prostu oczekujesz. Dlatego, jeśli chcesz SUV-a, który nie będzie Cię wkurzał, który nie jest dramatycznie drogi w obsłudze, który ma sens w codziennym użytkowaniu i który po prostu działa, Mitsubishi ASX jest jednym z tych modeli, które naprawdę warto rozważyć w naszym dzisiejszym budżecie. Trzeci samochód to Suzuki Grand Vitara. I to jest ten moment w filmie,
kiedy ktoś w komentarzach napisze, ale przecież to nie jest prawdziwy SUV, to jest mała terenówka. I wiesz co? Dokładnie tak. I właśnie dlatego musiała się tu pojawić. Bo kiedy wszyscy patrzą na Qashqaie, ASX-y i inne miastowe SUVy, Grand Vitara robi swoje. I robi rzeczy, których większość z tych aut nawet nie próbuje robić. To jest samochód, który nie wygląda jak auto do błota, ale ma konstrukcję, która pozwala mu w to błoto wjechać i wyjechać. To jest najbardziej prawdziwy samochód na tej liście. Proste zawieszenie, klasyczny charakter, napęd 4x4, który naprawdę działa, a nie tylko świeci kontrolką na zegarach. Najpierw, czym Grand Vitara różni się od reszty tego zestawienia? No bo to jest klucz. Wszystkie inne modele to stricte SUVy miejskie, a Vitara to konstrukcja bliżej świata terenówek. Rama pomocnicza, napęd 4x4 z reduktorem w wielu wersjach. Solidna mechanika, która przy dobrym serwisie potrafi przeżyć pół wieku. To nie jest samochód, którym lecisz 160 na trasie bez wysiłku. To jest samochód, którym wjedziesz tam, gdzie Qashqai stanie i powie: ja nie dam rady. I właśnie dlatego ta propozycja jest mniej oczywista, ale dla wielu osób dużo lepsza. W budżecie do około 30 000 najczęściej trafisz na roczniki 2006 do 2013. I, co jest mega ważne, tutaj cały sens ma wybór odpowiedniego silnika. Jeśli możesz, celuj w 2.0 benzynę. To jest najlepszy kompromis. Prosta, bez cudów, bez turbo, idealnie pasuje do charakteru auta. A jak ją zagazujesz dobrym LPG, to naprawdę można sensownie jeździć za bardzo niskie pieniądze. Druga opcja to 1.6 benzyna. Jest oszczędna i trwała, ale trochę za słaba do masy tego auta. Do miasta jest ok, ale w trasie i w terenie będzie brakować pary. I teraz ważne ostrzeżenie, które mówię absolutnie każdemu. Omijamy silniki diesla 1.9 DDIS. To konstrukcja od Renault, która ma swoje zalety, ale ma też pakiet prezentów. Problemy z wtryskami, dwumasą turbiną i czasami jeszcze z DPF. A Grand Vitara to nie jest auto, w którym chcesz mieć kapryśnego diesla. To auto ma być proste, ma jeździć, ma reagować na twoje rozkazy zawsze. Na Otomoto dostaniecie Grand Vitarę w przedziale 20-30 tysięcy złotych, często w naprawdę dobrym stanie blacharskim. Suzuki z tamtej epoki o dziwo potrafi trzymać się lepiej niż wiele europejskich konkurentów. Co ważne, wiele sztuk ma stały napęd 4x4 i reduktor, co w tej cenie jest absolutnym unikatem. I to jest największy powód, dla którego to auto tu wjeżdża, bo za 25-30 tysięcy nie znajdziesz nic, co oferuje taką kombinację. Prostota konstrukcji, realne 4x4, mała awaryjność, tania eksploatacja i to wszystko przy rozsądnej cenie. Czy ma wady? Oczywiście, Grand Vitara nie jest komfortowa jak na przykład Hyundai iX35. Nie prowadzi się tak pewnie jak Qashqai. W trasie bywa głośna, a wnętrze wygląda jakby projektowano je w epoce DVD. Ale ona ma coś, czego reszta nie ma. Charakter. I jeśli szukasz auta, które nie jest typowym miejskim SUV-em, tylko takim narzędziem do życia, które poradzi sobie w zimie, na działce, na szutrach, w lesie, to jest najlepszy wybór. Do 30 tysięcy. Numerek 4 to Suzuki SX4. To jest ten moment, kiedy wiesz, że masz małego, praktycznego crossovera, który wciśnie się wszędzie i jednocześnie da ci poczucie SUV-a, ale bez wielkiego gabarytu ani dramatów finansowych. To auto, które wciąż wygląda świeżo mimo swoich lat i które w budżecie do 30 tysięcy ma sens. SX4 jest lekkie, zwrotne i w większości wersji dostępne z napędem 4x4, co w mieście nie jest konieczne, ale w zimie daje spokój. To samochód, który w większości codziennych scenariuszy nie sprawia problemów, a mechanika jest prosta i trwała. Benzyna 1.6 to solidna jednostka, która nie wymaga cudów serwisowych i jest przewidywalna. Pod względem przestrzeni SX4 nie jest rekordzistą, ale wystarcza dla 2-3 osób. A bagażnik jest sensowny jak na klasę subkompaktowych SUV-ów. Zawieszenie jest miękkie, ale stabilne, prowadzenie przewidywalne. To auto nie robi wrażenia ani sportowego, ani premium, ale robi dokładnie to, czego potrzebujesz. Wozi cię, wozi rodzinę, wozi zakupy, nie psuje się, nie kosztuje majątku przy eksploatacji.
Na Otomoto bez problemu znajdziesz SX4 w granicach 20-25 tysięcy złotych, często w naprawdę dobrym stanie z kompletną historią serwisową. To auto dla kogoś, kto szuka prostego miejskiego SUV-a z opcją lekkiego offroadu, a nie czegoś, co błyszczy w katalogach. SX4 jest mniej emocjonalny niż Grand Vitara czy Qashqai, mniej prestiżowy niż iX35, ale w codziennym użytkowaniu sprawdza się fenomenalnie. Jeśli chcesz niezawodnego crossovera, który nie zrujnuje Twoich funduszy, a wciąż da trochę przyjemności z jazdy, SX4 jest jednym z najlepszych wyborów w tej cenie. SX4 ma jeszcze jeden ogromny atut, który często umyka w ogłoszeniach i opiniach. Niska awaryjność i tania eksploatacja. To auto nie ma turbo, nie ma skomplikowanych skrzyń dwusprzęgłowych ani rozbudowanej elektroniki. W praktyce oznacza to, że jak coś się popsuje, to nie wydrenuje cię do zera. Części są dostępne, serwis prosty, a mechanicy w większości miast wiedzą, jak z tym autem postępować. Dodatkowo do tego wszystkiego SX4 ma charakter crossovera miejskiego, który dobrze czuje się zarówno w korku, jak i na trasie. W codziennym użytkowaniu nie sprawia dramatów, spalanie jest rozsądne, zawieszenie miękkie, a prowadzenie bardzo przewidywalne. Tak naprawdę, jeśli szukasz auta, które działa, nie wymaga ciągłego stresu i daje trochę poczucia SUV-a w kompaktowej formie, to SX4 robi robotę. Ostatnim autem w dzisiejszym filmie jest Hyundai iX35. I to jest dokładnie ten samochód, który wygląda poprawnie. Nie krzyczy, nie błyszczy, nie buduje efektu wow. Ale kiedy ludzie pytają mnie o SUV-a do 30 tysięcy, to Hyundai pojawia się w głowie praktycznie od razu. I to nie bez powodu. Bo to auto jest jak znajomy, który nigdy nie robi ci dramy. Nigdy nie ma problemu, nigdy nie robi z siebie atrakcji, po prostu jest. I właśnie dlatego tak wielu ludzi go kocha. Pierwsze co czujesz, kiedy jedziesz iX35, to, że to auto jest normalne. To nie jest wada. To jest jego największa siła. Nie masz tu żadnych udziwnień, żadnych przekombinowanych rozwiązań, żadnych elektronicznych cyrków. Masz klasyczny, prosty w obsłudze panel, duże przyciski, ergonomię w stylu nie wiem jak, ale po jednej sekundzie już wszystko ogarniam. I najważniejsze, silniki. W tej kasie masz dwie realne opcje. Benzyna 2.0 lub diesla 2.0 CRDI. I tutaj uwaga, diesel kusi, bo jest mocniejszy, elastyczny, świetny w dłuższe trasy. Ale to właśnie on generuje najwięcej ryzyka. Dwumasa, wtryski, DPF-y, turbo. Cały pakiet rzeczy, które przy złym egzemplarzu zrujnują cię do zera. A benzyna 2.0 MPI to jest wzór świętego spokoju. Zero turbo, zero wymysłów, zero problemów. Może nie jest demonem prędkości, ale do miasta i do lekkich tras jest w sam raz. I co najlepsze, w tej kasie można jeszcze znaleźć sztuki z sensownym przebiegiem. iX35 ma też jedną przewagę, której nie da ci ani SX4, ani Qashqai. Jest naprawdę przestronny. Z tyłu siedzi się wygodnie, bagażnik jest praktyczny, a zawieszenie wybiera dziury tak, jakby miało to wpisane w umowę. Ale oczywiście nie ma aut idealnych i iX35 też ma swoje ale. Po pierwsze rdza. Hyundai z tamtych lat nie wiedział jeszcze, jak dobrze zabezpieczać podwozie i progi. Dlatego jak wybierasz akurat ten model, to obowiązkowo kanał, podnośnik, latarka, cały przegląd spodu auta. Po drugie, skrzynie automatyczne. Są ok, ale tylko wtedy, kiedy ktoś wymieniał w nich olej. Jak ktoś wierzył, że lifetime, to robi się kosztowna zabawa. Po trzecie, napęd AWD. Fajny w śniegu, fajny w terenie, fajny w trasie, ale jeśli sprzęgło haldeksowe nie było serwisowane, to znowu wchodzimy w wysokie koszty. Dlatego AWD tylko wtedy, gdy masz historię i potwierdzenie z serwisu. Podsumowując, iX35 to jest taki samochód, który nie wygrywa sercem, ale wygrywa rozumem. Jeśli chcesz SUV-a, który jest prosty, trwały, tani w częściach, ma dobre wnętrze i jest po prostu łatwy w codziennym życiu, to iX35 jest jednym z najrozsądniejszych wyborów w tej klasie. To nie jest najbardziej ekscytujący SUV w budżecie do 30 tysięcy, ale to jest SUV, który najmniej cię będzie denerwował. I uwierz mi, w tej kasie to jest ogromna zaleta.
I to by było na tyle, moi drodzy. 5 subów do 30 000, które naprawdę warto rozważyć. Każdy z nich ma swoje mocne strony, ale i ograniczenia. Natomiast wszystkie sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. Pamiętajcie, że wybór suwa to nie tylko wygląd i liczba koni pod maską. To przestrzeń, koszty utrzymania i trwałość, a także komfort z jazdy. Nigdy nie kupujcie auta w ciemno. Jeśli film Wam się podobał i uważacie, że warto podzielić się tymi wskazówkami z innymi, zostawcie łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, to w opisie znajdziecie wszelkie szczegóły. Filmy we wtorki, czwartki oraz w niedzielę o 19:00. Do następnego.